Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę dosyć niecodzienną dla mnie. Jest to Neverwinter Nights, a wraz z nim wersja Enhanced, która pojawiła się niedawno, Neverwinter Nights Enhanced. Sporo ludzi mówi, że gdy wrzuciłem zdjęcie na Facebooka, że przecież ty nie grasz RPG. Tamte czasy, początek XXI wieku, to był czas, kiedy grało się we wszystko. To nie to, że odrzucało się gatunki, których się nie lubiło. Po prostu ktoś przynosił grę i wszyscy w to grali. Czy to były wyścigi, czy to było RPG, czy to było cokolwiek zupełnie innego. Graliśmy we wszystko. I powiem Wam, że po wersjach Enhanced, Icewind Dale, Planescape Torment i Baldur's Gate po cichu liczyłem, że kolejną grą, która pojawi się w tej odnowionej edycji, będzie właśnie Neverwinter Nights i całe szczęście się nie zawiodłem i Neverwinter Nights wyszło. Z tych wszystkich 4 gier najmilej wspominam Neverwinter Nights. Znaczy, może inaczej, jeżeli spojrzymy tak ogólnie na te wszystkie gry, faktycznie najmilej wspominam Neverwinter Nights, ale były szczegóły, pewne elementy, które podobały mi się bardziej. Jeżeli chodzi na przykład o intro, większość z Was zapewne pamięta najbardziej intro z Baldur's Gate'a, bo to była taka pierwsza profesjonalnie zrealizowana gra z profesjonalnymi dialogami, z profesjonalnym lektorem i intro też robiło wrażenie, chociaż z tych wszystkich gier faktycznie chyba najładniejsze to intro było w Neverwinter Nights, gdzie mieliśmy Lorda Nashera walczącego z wilkołakiem. Także to jest trochę tak, że pewne elementy z różnych gier bardziej mi pasowały. Na przykład humor najbardziej mi się podobał właśnie w Planescape Torment, gdzie mieliśmy tą gadającą czaszkę. Natomiast Neverwinter Nights był grą, która bardzo mnie wciągnęła, ponieważ w tamtym czasie lubiłem nazwę to RPG nowej fali. Nie wiem, czy to nie jest nowa, to nie jest, wydaje mi się, prawidłowa nazwa, ale ja sobie tak to dla własnych potrzeb nazwałem. I między innymi obok Neverwinter Nights był jeszcze chociażby Vampire the Masquerade, które były bardzo podobny sposób przedstawiały grę, aczkolwiek Neverwinter Nights jest grą, która jest o wiele bardziej skomplikowana. W ogóle to jest RPG, który jest niesamowicie skomplikowany, jeżeli chodzi o mechaniki. Dzisiaj te RPG, które mówimy, Wiedźmin, tamte Skyrim, wszystkie te gry, one są strasznie uproszczone. One są bardzo takie przyjemne w odbiorze, ale są bardzo takie spłycone. Natomiast te gry Baldur's, Torment, Icewind i Neverwinter Nights pokazują, że te gry kiedyś, gry RPG były bardziej skomplikowane. Przez co były to gry dla bardzo bardzo specyficznego rodzaju graczy, którzy zagrywali się w to i którzy rozumieli ten język nawet tych gier RPG. Warto dodać, że gra była oparta na systemie Dungeons and Dragons i w Neverwinter ten system był bardzo dobrze zaimplementowany. Tam nawet były rzuty kostką, oczywiście wirtualną, które mówiły o tym, czy postać trafiła kogoś, czy nie. Także to był naprawdę dosyć zaawansowany system tutaj całej tej gry i to faktycznie nawet w tej wersji, dzisiaj odpalając tą wersję Enhanced, faktycznie widać, powróciły te wspomnienia i faktycznie widać, że ta gra w stosunku do dzisiejszych produkcji jest o wiele bardziej zaawansowana, jeśli chodzi o rozgrywkę. W Neverwinter Nights wcielamy się w bohatera, którego sami sobie tworzymy. Przenosimy się do miasta Neverwinter, które trawi plaga wyjącej śmierci. Jako jeden ze śmiałków, ocalałych śmiałków takiej akademii, gdzie pobieraliśmy nauki, naszym zadaniem jest znaleźć lekarstwo, znaczy pomóc w odnalezieniu 4 tajemniczych istot, których elementy posłużą do stworzenia lekarstwa dla plagi, no i dowiedzenia się, kto tak naprawdę za tym stoi. Pierwsze co, gdy odpaliłem Neverwinter po 16 latach, słuchajcie, po 16 latach, bo gra wyszła w 2002 roku, niesamowite ile to czasu minęło, nie rozczarowałem się pod kątem graficznym. Dlaczego? Znaczy mówię o wersji Enhanced. Ponieważ w tyle lat, kiedy dzieli nas w grę, którą graliśmy kiedyś, nawet to 16 lat, nasze głowy, nasze mózgi wybielają tą grę. W naszych myślach ona wygląda po prostu lepiej niż faktycznie wyglądała. I odpalając Neverwinter byłem naprawdę mile zaskoczony, że ta gra nawet wyglądała lepiej niż to co pamiętałem.
i nie odrzucała mnie tak jak niektóre tytuły z początku wieku, które już obsługiwały grafikę 3D, bądź nawet jeszcze z lat 90., które obsługiwały grafikę 3D. No i faktycznie one wyglądały lepiej niż sobie to zapamiętałem, a w momencie kiedy się odpalało było takie rozczarowanie, że ble. A tutaj faktycznie się tym nie rozczarowałem. Oczywiście to nie możemy mówić, że to nie jest gra, która będzie miała modele jakości Nathana Drake'a czy lokacje ze Skyrima. To jest troszkę inny czas, inny silnik, o którym za chwilę powiem, ale muszę przyznać, że pomimo to od pierwszego odpalenia od razu mnie wessała ta historia. Nie do końca już pamiętałem, znaczy takie te trzony fabuły pamiętałem, ale tam tych wszystkich odnóg, tych wszystkich dodatkowych questów już nie za bardzo i od razu gra mnie wessała, od razu wpadłem w ten świat i powiem wam, że rzuciłem wszystko w kąt, bo mam jeszcze tam parę gier do ogrywania, rzuciłem wszystko w kąt i zacząłem tyrać tego Neverwintera. Jakoś tak mnie, słuchajcie, wessało i widać, że gra pomimo upływu lat nadal potrafi wciągać i nadal jest dobra, znaczy fabularnie ona jest naprawdę dobra. Zresztą to jest też taki znak tamtych czasów, że fabularnie w tamtych czasach najlepsze gry właśnie to były gry RPG i często gry przygodowe. One głównie opierały się na fabule i tak jest też tutaj. Neverwinter wykorzystuje silnik Aurora, a mówię o tym dlatego, że silnik ten został wykorzystany do innych produkcji, między innymi do Star Wars Knights of the Old Republic, którego możecie kojarzyć, czyli Gwiezdne Wojny, ale też do naszego polskiego, kochanego Wiedźmina, do pierwszej części. Tam oczywiście on był bardzo silnie zmodyfikowany, ale nadal wykorzystywał właśnie, nadal trzon tego silnika, to nadal to był silnik Aurora, także no, trzeba przyznać, że był bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o wykorzystanie w innych grach. Dlaczego powiedziałem, że ten Neverwinter był grą dość zaawansowaną? Ponieważ w tamtym czasie pamiętam, że parę osób z mojego otoczenia grało w Neverwinter Nights i mieliśmy zupełnie inne spostrzeżenia, zupełnie inne doświadczenie z grą. Dlaczego? Ponieważ tutaj wybiera się klasy. Jak w większości gier RPGowych wybiera się klasy, których jest dosyć dużo. Tu chyba nawet można było grać jakimś bardem czy coś takiego, jakieś w ogóle absurdalne rzeczy. I nie było tak, że wszyscy graliśmy jedną postacią. Zróżnicowanie tych postaci, tych klas, tych wszystkich elementów, które dla mnie jest na tyle dużo, że ciężko było spotkać kogoś, kto grał taką samą postacią. I rozmawialiśmy oczywiście na studiach o tej grze. Wiadomo, że gramy w coś, to rozmawiamy na ten temat, co tam aktualnie w kto ogrywa. I te osoby, które grały w Neverwintera, każda z nich miała troszkę inne doświadczenie, ponieważ inaczej się walczyło, pewne elementy dla jednej postaci są zablokowane dla drugiej, ponieważ są one przypisane do danej klasy postaci, także było to naprawdę ciekawe, gdy postać grająca magiem miała zupełnie inne doświadczenia niż postać grająca na przykład wojownikiem, tak? To było coś zupełnie innego. W moim poście na Facebooku sporo ludzi pisało, że przejście w silnik 3D było sporym błędem w stosunku do poprzednich gier RPG. Oczywiście mówię tu o Baldurze, Planescape i Icewind Dale. Ja nie postrzegam tego jako, że to był błąd. Znaczy, może inaczej. Te 3 gry miały fenomenalną grafikę na tamte czasy i wyglądało to naprawdę pięknie, a w tych wersjach Enhanced jeszcze bardziej to widać, że ta grafika prerenderowana w grach RPG tak naprawdę się nie zestarzała. Natomiast Neverwinter miał tą przewagę, że będąc grą, która wykorzystuje grafikę w czasie liczoną, w czasie rzeczywistym, pozwalała na parę elementów, na które nie mógł sobie pozwolić na przykład taki Baldur's Gate. Tutaj na przykład każda część uzbrojenia, płaszcz, ten, nie wiem, kołczan, znaczy nie kołczan, naramienniki jakieś, napierśniki, hełm, wszystko, co założysz na swoją postać, widzisz to na swoim takim malutkim awatarze w 3D. To było dosyć fajne, bo w tych grach właśnie z prerenderowaną grafiką tak nie do końca te wszystkie elementy było widać, a tutaj wszystko, co założysz na swoją postać, od razu na niej widzisz. Dzisiaj to jest standard. Dzisiaj to
co w tym wielkiego dzisiaj, ale w tamtym czasie to nie był standard. W tamtym czasie zazwyczaj awatar, nasz bohater gier RPG był prerenderowanym hipkiem, na którym nie było widać tych wszystkich zbroi, na które mu się nakładało, hełmów i tak dalej. Natomiast tutaj ludek zmieniał się w zależności od tego, co mu daliśmy, jaki daliśmy mu broń, także to była dosyć spora nowinka. Pamiętam też, że w tamtym czasie po premierze, kiedy grałem, gra nie działała mi za dobrze. Nie pamiętam dokładnie jaką miałem wtedy kartę graficzną, ale ona była dosyć zaawansowana graficznie, jeżeli chodzi o wymagania. To nie chodziło mi za dobrze, natomiast pamiętam to, że na pewno nie grałem Full HD, bo to nie było opcji i tutaj jest ta ruchoma kamera, znaczy kamera, którą możesz oddalać. Pamiętam, że dzisiaj lepiej mi się grało na maksymalnie oddalonej kamerze, natomiast kiedyś chyba nie grałem na tak oddalonej kamerze. Wolałem podziwiać przygotowanie postaci, lokacji z bliska, niż oddalać kamerę i widzieć jak najwięcej pola. Dzisiaj, ponieważ ta gra może już nie zaskakiwała mnie niczym graficznie, pozwalałem sobie na oddalenie kamery jak najdalej, żeby zobaczyć jak największy teren, tak? Natomiast jeżeli chodzi o otoczenie, gra też może nie może powiedzieć, że ona powala otoczenie, bo to bryły są dosyć proste, ale widać, że tam włożono trochę pracy w te budynki, większość budynków można wejść, można splądrować i to jest pewien element, który bardzo mi się podobał w The Elder Scrolls, czyli totalna wolność, czyli wchodzisz komuś do chałupy, zbierasz wszystko, wychodzisz. Tutaj jest to troszkę mniejszym zakresie, ponieważ nie jest to taka powiedzmy aż taka dowolność. Możesz wejść do chałupy, możesz kogoś okraść i tak dalej, ale nie jest to aż tak rozwinięte jak było w chociażby Skyrimie, ale jest i to się liczy. Bardzo muszę pochwalić interfejs. W tamtym czasie interfejs, myślę, że mieli twórcy spory problem, żeby zaprojektować ten interfejs w taki sposób, żeby był przystępny. I w miarę to się udało, jest on dziwny, znaczy pod kątem, jeżeli graliście w inne gry RPG, to wydaje się on dosyć dziwny, gdzie prawym przyciskiem myszy wybieramy na przykład z koła, co chcemy zrobić, potem najeżdżamy na ikonkę na przykład otwierania zamka, tak? Także to był dosyć ten interfejs na początku wydaje się dosyć skomplikowany, bo tam tych ikonek, tych możliwych interakcji różnych jest cała masa. Do tego jeszcze dochodzą czary, które możemy też rzucać z tego koła, także tych wszystkich elementów nagle się staje bardzo, bardzo dużo, ale bardzo szybko się to ogarnia, tak? To jest też element taki, że pewne części z tego koła nie są dla Ciebie istotne, w zależności od tego, jakiej grasz oczywiście postacią. Ktoś w sumie słusznie zauważył, że w grze gra się od początku do końca jednym bohaterem, co też jest, znaczy w Planescape Torment też się grało jednym bohaterem, także to też nie jest tak, że ci bohaterowie się zmieniali, bo tam był też ten bezimienny, ale faktycznie zżywasz się z tą postacią, dodatkowo możesz inne postacie wykupić za niewielką kwotą, one mogą Ci towarzyszyć i możesz stworzyć taką dwuosobową drużynę na przykład i walczyć z innymi, które walczyć w lochach i łatwiej będzie można przejść. Natomiast przyznam Wam się szczerze, gry RPG to gry, w których zawsze grałem na najniższym poziomie trudności w tamtym czasie, bo sam nie ogarniałem tego systemu Dungeons & Dragons i były to dla mnie gry ogólnie, które uważałem za gry trudne, no przynajmniej z początku, potem się oczywiście już troszkę tam się w to wgryzało i szło płynnie, ale na pewno na początku uważałem, że te gry były dosyć trudne, dlatego zawsze grałem na najniższym poziomie trudności. Nie wiem jak jest na wyższych poziomach, natomiast tutaj w Neverwinter Nights jest coś takiego, że w zasadzie nie można zginąć. Mamy taki specjalny kamień, który w momencie śmierci zawsze nas teleportuje do świątyni. Zastanawiałem się, czy ten kamień jest też na wyższych poziomach trudności, czy on tylko jest właśnie na tym, bo dzisiaj też odpaliłem na najniższym poziomie trudności i wcale się tego nie wstydzę, z powodu, znaczy pamiętałem, że po prostu ten Neverwinter Nights jest trudny, jest skomplikowaną grą i wiem, że trochę też ogarnianie tego wszystkiego i tam wiecie, granie metodą load save też mi się za bardzo nie podobało, dlatego nawet na tym, zresztą to i tak to nie zmienia faktu, że nawet na tym najłatwiejszym poziomie
Zginąć jest dosyć łatwo, ale tak jak mówię, no nie ma tutaj tej śmierci, tak, że zawsze cię przenosi do tej świątyni, odzyskujesz zdrowie i możesz wrócić do miejsca, w którym zginąłeś. Także właśnie jestem ciekawy, czy ten kamień przywołania, który się tak właśnie nazywa, też był w wyższych poziomach trudności. Ktoś może mi to potwierdzić, bo ja w sumie szczerze mówiąc nie wiem. Fajne jest to, że w wersji Enhanced dostajemy też dodatki, znaczy ta wersja oryginalna też miała dodatki, natomiast ja w dodatki niestety nie grałem. Natomiast tutaj mamy jakieś dodatki Shadow of Undertide i Hordes of the Underdark. 6 modułów premium i 2 cyfrowe ścieżki dźwiękowe. Szczerze mówiąc, tutaj mamy tylko płytę z dodatkami do gry, ale nie wiem, czy to są dodatki, czy to nie jest tylko patch. Zaraz sobie zresztą zobaczymy, co jest w środku. Faktycznie jest to jedna z tych gier od BioWare, kiedy BioWare naprawdę ogarniał gry RPG, robił fajne tytuły. Znaczy nie twierdzę, że późniejsze gry były złe, ale to były zupełnie inne czasy, zupełnie na co innego kładzono wtedy nacisk. Ja uważam, że kwadrylogia od Black Isle i BioWare, czyli Torment, Icewind Dale, Baldur i Neverwinter to jedna z takich najfajniejszych RPGowych gier, które wyszły na komputer, na PC-ta i to były takie gry, w których czułeś, że to jest RPG, że masz jakąś misję, że bierzesz udział w jakiejś właśnie takiej RPGowej sesji, że tam naprawdę mocno przyłożono się do tego, żeby spróbować przenieść ten system RPG właśnie na grę wideo. Zobaczymy sobie, co jest w środku, bo co ciekawe, oczywiście i ta wersja, one się od siebie różnią. To nie jest tak, że w środku jest dokładnie to samo. Natomiast dodam jeszcze, że gra klasyczna była przetłumaczona, czy też zdubbingowana dzięki firmie CD Projekt i to był też taki mały gimmick bardzo ważny dla niektórych, zwłaszcza, że po pierwszym Baldurze, który był bardzo dobrze przetłumaczony, większość osób też oczekiwało takiej jakości tłumaczenia w kolejnych grach. Niestety muszę przyznać, że tłumaczenie w Neverwinter, znaczy wokale jest wszystko w porządku, natomiast zabrakło tych jakichś takich znanych głosów, które były w Baldurze, m.in. Piotra Franceskiego. Natomiast jest jest przetłumaczone i pamiętam, że Baldur's Gate, Neverwinter Nights i Dungeon Keeper to były gry, których dubbing uważałem za bardzo dobry i nie miałem problemu, żeby grać w grę po polsku. Natomiast z innymi tytułami, szczególnie dzisiaj, różnie to bywa. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę te tłumaczenia są robione na szybko. Często wrzucamy jakąś znaną postać, znanego jakiegoś aktora, który zapewni nam sprzedaż gry, a potem się okazuje, że to tłumaczenie nie jest za dobre. Tutaj może to znanych aktorów za dużo nie było, albo nikogo nie było, bo już nie pamiętam, ale i tak wypadło to nieźle. Wtedy się jakoś bardziej do tego przykładano, wydaje mi się. No dobra, rozpakujmy, zobaczmy, co jest w środku. Zaczniemy od tej klasycznej wersji. Big Boxa wraz z Baldurem, Planescape Torment i Icewind Dale trzymam do dzisiaj. Pewnie te gry pozostałe w to było grane się pojawią kiedyś, natomiast warto wspomnieć, że Neverwinter jest grą, która zajmie Ci podstawkę jakieś 60 godzin plus dodatki. Myślę, że tutaj można powiedzieć, że to będzie jakieś 80-100 godzin, dużo. I przyznam szczerze, że trochę nie mam czasu, żeby poświęcać tyle na grę do odcinka to było grane, dlatego nie spodziewajcie się za często właśnie takich gier RPGowych, ale pojawią się jakieś RPG. To nie jest tak, że te RPG się nie pojawią, one się pojawią, z tym, że po prostu w czasie, kiedy będę miał trochę luźniejszy, kiedy będę musiał do każdej z tych gier przysiąść, no i trochę, wiecie, tak wessać się w ten klimat. No właśnie tego się boję, bo tego wessania, bo wtedy odkładam wszystko na bok i gram w tą jedną grę. I tak było z Neverwinter Nights, gdy zasiadłem, wszystko mi się przypomniało, wróciły wspomnienia, mnie tak wessało i po prostu już wszystko inne odłożyłem na bok, tylko gram w to Neverwinter Nights i koniec. No dobra, zobaczmy. Big Box oczywiście cena 129 zł. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to była cena
czy to była jakaś promocja, czy faktycznie ta gra tyle kosztowała. Natomiast tutaj mamy na nalepce informację, że jest to ekskluzywna polska wersja, zawiera grę Neverwinter Nights, płytę z dodatkami, mapę, instrukcję, kartę pomocy podręcznej. Co ciekawe, w Stanach chyba wyszła wersja kolekcjonerska Neverwinter Nights i ona była o wiele bogatsza niż ta, co wyszła w Polsce, a w Polsce chyba ta wersja kolekcjonerska nie wyszła. Ok, zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy dosyć gruby manual, to jeszcze te czasy, kiedy faktycznie te manuale, czy też podręczniki gracza były naprawdę grube. To wszystko napisane maczkiem, wyjaśnienie wszystkich mechanik, które w grze są, także naprawdę wielki szacun za to. Nawet mamy, słuchajcie, wykresy i tabele. Wykresy i tabele, przyznam szczerze, że tak wydaje mi się, że nie do końca się przydawały, ponieważ niby mieliśmy tam w grze ten rzut kostką, ale on był wirtualny i szczerze mówiąc chyba nikt za bardzo na to nie zwraca uwagi, na te wykresy i tabele, bo to było w takim okienku, ja to zawsze zamykałem, bo mnie to nie interesowało. Natomiast no tutaj mamy całe wykresy i tabele odnośnie broni, odnośnie wszystkich atutów, no i tych rzutów kostką, które gra za nas wykonuje. Dalej mieliśmy grę. Gra była na 3 płytkach. Mam tutaj jeszcze jedną płytkę. Teraz, to nie jest płytka, tu jest płytka. Na 3 płytkach. No i tutaj nawet była tylko okładka i w zasadzie z tyłu nawet nie było koszulki. No i była płyta z dodatkami. Z tego co pamiętam, nie wiem czy się nie mylę, płyta z dodatkami zawierała głównie patche i tu chyba faktycznie jest zawartość płyty i to były patche 1.64 i te patche chyba nie były najnowsze, bo najnowszy chyba patch był 1.69, o ile dobrze pamiętam, albo 1.70, jakoś tak. Natomiast fajnym było to, że to nie był czas, to były jeszcze czasy, gdzie nie wszyscy mieli internet w domu i nie każdy sobie mógł pozwolić na ściągnięcie patcha. Nie wiem ile on zajmował, pewnie ze 300 mega, co było dosyć dużo, także wtedy po prostu dorzucało się na płycie tę dodatkową płytę z patchami, żeby ci biedni ludzie mogli tą grę zaktualizować, no i naprawić żeby można było grać bez błędów. W środku mieliśmy nawet taki fajny napis CD Projekt w środku pudełka, no i mapa pamiętam, że mapa to była w ogóle mega śmieszna. Mapa, którą ktoś, nie wiem, narysował, czy to nie jest chyba oryginalna mapa stworzona przez amerykański oddział BioWare, tylko ktoś chyba w Polsce tą mapę upitolił, przynajmniej ona tak trochę wygląda na taką troszkę upitoloną polski klimat jest tej mapy. Czekajcie, ja sobie zerknę. Mapa, która nie wiem czy ona się przydawała, znaczy ona przede wszystkim, problem z tą mapą było to, że ona była dosyć niewyraźna, więc miasto Neverwinter, w którym zaczynaliśmy pierwszy z 4 chapterów. Fajnie, że tutaj jest wszystko oznaczone, tak? Gdzie mieliśmy Dom Sprawiedliwości, gdzie była skrytowieża i tak dalej, ale to było na tyle niewyraźne, że nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł z tego korzystać. To raczej taka była ciekawostka i tak średnio chyba. No i to wszystko, słuchajcie, tak wyglądała wersja klasyczna Neverwintera. Natomiast zobaczmy, co zostało dodane w wersji Neverwinter Nights Enhanced i trzeba przyznać, że też są tutaj ciekawe rzeczy. Okładka jest taka z rzepem, tutaj możemy sobie otworzyć, zobaczyć, tu mamy informacje. Mamy 6 modułów premium. Ja wam powiem jeszcze co tu jest, bo akurat w dodatki nie grałem, więc mamy ten Shadow of Undrentide, czyli w jakichś ruinach czeka na ciebie przygoda. Trzeba zdobyć 4 starożytne artefakty i Hordes of the Underdark, jakieś lochy, gdzie gromadzi się pradawne zło, baby. No i mamy jakieś 6 modułów premium. Odkryj kilkadziesiąt nowych historii, wypróbuj setki modułów stworzonych przez innych członków społeczności. Czyli mieliśmy tutaj jakieś dodatki stworzone przez graczy, prawdopodobnie najlepsze dodatki znalazły się też w tej wersji. To jest w mojej opinii miłym dodatkiem, bo często jest tak, że jeżeli dajemy graczom możliwość tworzenia własnych rzeczy, to powstaje bardzo dużo barachła i ciężko wyłapać te fajne rzeczy, które się pojawiają. Ok, w środku pudełko jest zwykłe CD case, znaczy on jest troszkę grubszy. Mamy sporo papierologii. Tutaj nie pokażę. Tutaj mamy kartkę ze wszystkimi kodami do gry. Dostaliśmy
Takie ładne dosyć, to są chyba naklejki, takie naklejki chyba prostokątne, nawet całkiem ładne, z grafikami z gry. Okej, coś takiego. I takie coś. Można sobie nakleić. Jakbym nakleił na przykład na oknie, to Mariola mnie z domu wtedy wyrzuciła. Dostaliśmy artbook. Artbook, który jest... No, ja tego bym nie nazwał, że to jest artbook. To jest książeczka. Znaczy faktycznie w środku mamy grafiki z gry, z twarzami. Każda wygląda strona tak samo, czyli mamy twarz i tutaj opis. Zobaczcie. Natomiast no nie nazwałbym tego artbookiem. Artbook jest przede wszystkim w twardej oprawie. No i są tutaj czasami jeszcze jakieś takie graficzki z gry, że no nazwane jest to artbook. Dalej mieliśmy plakat. To czasy, kiedy dodawało się do gier plakaty, już wydaje mi się, że minęły, no ale tutaj dostaliśmy plakat z Neverwinter Nights, czyli mamy po jednej stronie taki, nie wiem czy go pokażę, z drugiej mieliśmy plakat taki. O, okej. No i ostatnią, chyba najfajniejszą rzeczą, no bo wiadomo, że tu była jeszcze no, płytka z grą, tak, to jest oczywiste. Ostatnią najfajniejszą rzeczą jest brelok z logiem Neverwinter Nights, czyli z tym okiem z takimi łezkami. Wykonany jest przez Hasbro, przynajmniej z tyłu tak głosi napis. Jest ok, znaczy bardzo prosty ten obiekt, to nie jest jakiś mega skomplikowany obiekt, który robi jakieś niesamowite wrażenie, ale jest ok, miły dodatek, tak? Także wszystko to się znajdowało w wersji Enhanced. No i oczywiście płytka z grą. Zawsze się zastanawiam, po co oni te płyty grają, jak tak trzeba ze Steama to wszystko ściągnąć. No ale jest płyta z grą, jakby ktoś potrzebował. No słuchajcie, czy jak się dzisiaj gra w Neverwinter Nights? Powiem wam, że dla mnie grało się świetnie. Niesamowicie mnie to wciągnęło i myślę, że z grami RPG jest tak, że ja ich za bardzo staram się w nie nie grać. Nie mogę powiedzieć, że je specjalnie lubię, szczególnie te nowsze gry RPG. Ale jak już zaczynam w coś grać, to zawsze mnie tak wciąga, że nie mogę się oderwać. Tak było z serią The Elder Scrolls i tak było z grami od Black Isle i BioWare. Gry, które mówię, że nie lubię RPGów, ale jeżeli mi dacie takiego na przykład, nie wiem, Planescape'a, Icewinda, Morrowinda, Obliviona, czy chociażby Neverwinter Nights, ja się po prostu tak to wsysam, że nie mogę się oderwać. Wydaje mi się, że dzisiaj warto zagrać w Neverwinter Nights. To są troszkę gry, które są o wiele bardziej skomplikowane, ale wydaje mi się, że jest to pozytywnym aspektem. Nie są takie, to są gry dla RPGowych wyjadaczy. Także uważam, że Neverwinter jest całkiem niezłą grą, ona nadal się broni, fajną fabułą, wciągającym całym tym światem, całkiem fajną mechaniką, która dzisiaj jest dosyć niespotykana. Ktoś zarzucił, ktoś napisał na Facebooku, że jest to symulator czytania. Otóż w Neverwinter nie ma aż tyle czytania, jak na przykład w Planescape Torment, gdzie było mnóstwo, siedziałeś i czytałeś tych wszystkich wypowiedzi, wszystkich elementów, każdy tam miał słowotok, natomiast tutaj faktycznie zmniejszono ilość tych do czytania tych wszystkich tekstów, ale wydaje mi się, że to wyszło na plus. Co ciekawe też Neverwinter Nights przeniosło parę takich irytujących rzeczy, znaczy to jest wersja właściwie przeniesiona 1:1, ale pamiętam, że w klasycznej wersji było trochę irytujących rzeczy, jak na przykład to, że w grze nie ma własnej jakby skrzyni, przynajmniej nie z początku, gdzie możesz trzymać swoje rzeczy, więc zawsze albo postać była przeciążona, albo trzeba było to wszystko sprzedawać. Pamiętam, że to było dosyć irytujące w grach RPG, gdzie musiałeś sporo zostawić fajnych rzeczy na ziemi, albo wybrać co brać, a co zostawić, bo nie mogłeś brać ze sobą wszystkiego. Natomiast strasznie mnie to irytowało. Natomiast jak w większości gier RPG zazwyczaj buduję postać wojownika, którym zawsze mi się gra najłatwiej, najprościej, który po prostu przez tabuny potworów wymachując mieczem. To jest trochę taka moja naleciałość, ja po prostu szukam najłatwiejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o gry RPG.
pod kątem mechaniki, tak? Ja nie jestem taką osobą, która będzie się bawiła w jakieś tam magia, w czarowanie, uzdrawianie. Biorę postać, która ma po prostu zabijać potwory i koniec, tak? To ja zazwyczaj właśnie wybieram barbarzyńca albo wojownika. Tym razem wybrałem wojownika, ale kiedyś jak grałem, to grałem chyba barbarzyńcą, o ile dobrze pamiętam. No nic, słuchajcie, powiem wam tak, Neverwinter nadal się broni, nadal fajna gra, nadal warto zagrać, poznać historię miasta Neverwinter, poznać całą tą intrygę związaną z tą wyjącą śmiercią, ponieważ gra składa się z 4 chapterów i tam zaczyna się potem po prostu ta intryga jakby coraz bardziej rozwijać. I ja muszę przyznać, że fantastycznie, no wciągnęło mnie, słuchajcie, niesamowicie i myślę, że jeszcze tę grę trochę ją na dysku podtrzymam i trochę w nią jeszcze sobie pogram i przyznam szczerze, że jestem ciekawy tych dodatków. Na poście pod Facebookiem też pisaliście, że świetne dodatki, że warto sprawdzić. Dodatków nie sprawdziłem, ale chętnie sobie teraz je sprawdzę, kiedy już ogram sobie podstawkę. Jeden z wielkich RPGów na PC-ta, Neverwinter Nights, w wersji Enhanced lub wersji klasycznej. Polecam jednak tą Enhanced, ponieważ z tą klasyczną miałem trochę problemy z odpaleniem ją pod Windowsem 7. Trochę się tam wieszało, jakieś tam dziwne rzeczy się działy, natomiast z tą wersją Enhanced nie było najmniejszych problemów, działa całkowicie bezproblemowo. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.